Witajcie serdecznie z hotelu w Niemczech. Jestem akurat w miejscowości Hamm. Myślę, że jakiś czas temu w miejscowości Hamm właśnie był Fryderyk z klubu 555. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy pojawili się na jego konferencji. Dzisiejszy temat jest bardzo ważny. Nie chciałbym go spalić i zachęcam Was do tego, abyście oglądali do końca. I tak jak czasami jestem sceptyczny do swoich odcinków, tutaj po prostu ufam, że ten odcinek Was zainteresuje. Jedźmy jednak dalej do celu. Zapytam Was od razu, wprost, ile razy brałaś albo brałeś urlop po to, żeby coś dokończyć? Sprzątanie garażu, sprzątanie mieszkania, auta, cokolwiek, remont. Ile razy? Jak często ten czas wystarczył Tobie, aby dowieść temat do końca? Już pewnie zdradziłem tym samym cały odcinek, niemniej posłuchajcie, co mam Wam do powiedzenia. Otóż jestem przekonany, że wielu z Was ma takie momenty w życiu, że chce coś właśnie dokończyć i tu nagle ten czas, który planowaliśmy, aby poświęcić na dokończenie danej sprawy, nie spina się. No i po prostu nasz plan jest o kant wiadomo czego roztrzaskać. Powiedzmy, że bierzesz sobie 1 albo 2 dni wolnego. Pierwszy dzień wolnego już pojawiają się pewne zgrzyty, bo okazuje się, że w swoim idealnym planie nie uwzględniłeś takich typowych czynności codziennych, tak bym to powiedział, mianowicie jakieś zakupy, jakieś przygotowanie posiłków i rozmowy z bliskimi, albo nawet taki prozaiczny, ale czas na kawę. Powiedz szczerze, ile razy planujesz właśnie takie te drobnice, które później powodują, że twój czas się nie spina? Ale wiesz, co jest najgorsze? Większość ludzi od razu powie, że to jest prokrastynacja, albo że jesteś leniwy, leniwa i odkładasz wciąż wszystko na później. A ja mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że i tutaj nie ugryzę się w język, gówno prawda. Przepraszam za ten język. Po prostu teraz prokrastynacja jest bardzo modna, a mało z nas zdaje sobie sprawę albo bierze pod uwagę pewien znaczący szczegół w planowaniu. Mianowicie właśnie ten margines błędu. Czas nie jest z gumy i my, wiecie co, nasze mózgi, jak planujemy, widzą często tą realizację planu bardzo optymistycznie, czyli taką optymistyczną wersję przyjmują. Ja zachęcam Was do tego, żeby tak właśnie nie robić, żeby troszeczkę dodać tą szczyptę sceptycyzmu do naszych planów. Bo chciałbym Ci powiedzieć, że poruszam ten temat, ponieważ może pomóc Wam odetchnąć trochę psychicznie, nabrać trochę luzu do pewnych drobnych niepowodzeń, które sami sobie robimy w głowach. Złe planowanie powoduje właśnie frustrację, czasem nawet taką chwilową depresję, tak? Czy nie wiem, czy można powiedzieć chwilowa depresja, ale takie zdołowanie. W moim życiu zdarzało się wiele razy, że coś przeszacowałem. Chcę Wam powiedzieć, że problemem nie jest nasze lenistwo. Nie zarzucajmy sobie, że jesteśmy leniami, bo nie możemy czegoś dowieść. Po prostu. Powiem Wam, że psychologowie stosują pewne pojęcie. Nazywają to, co chcę Wam powiedzieć teraz, błędem planowania. Z angielskiego planning fallacy. I to jest jedna z najbardziej podstępnych pułapek, w jakie wpada nasz mózg, który właśnie zakłada często ten optymistyczny, zbyt optymistyczny wariant. I wszyscy wpadamy w tą pułapkę. Ja, ty, twoja szefowa, tak? Wszyscy. Warto jednak znać zasadę, którą stworzyłem. Nie wiem, może jest taka zasada po prostu. Ja ją sobie nazwałem zasadą brutalnego planowania. Bo nasz mózg nie bierze pod uwagę albo pomija pewne fakty. Pomija właśnie ten czas na przykład jeśli sprzątasz garaż albo planujesz posprzątać garaż, pomija fakty takie jak szukanie worków na śmieci, nie wiem, zrobienie sobie 1, 2, 3, 4 kawy, rozmowa przez telefon, no przecież ktoś w końcu procentowym prawdopodobieństwem przyjąć, że coś Cię zaciekawi w tym garażu, załóżmy. Nawet jakieś stare pudełko ze zdjęciami, nagle zaczniesz je przyjmij po prostu z góry
że ten czas się nie zepnie, jeśli czegoś z tym nie zrobisz. A ja zachęcam Cię do tego, abyś zaczęła stosować metodę, którą wymyśliłem. Zapamiętajcie proszę, zasadę brutalnej rzeczywistości. Albo tak milej brzmiąca zasada mnożenia przez 2. I to jest proste po prostu. Chcesz poświęcić 2 godziny na sprzątanie auta, zaplanuj 4 godziny. Idziesz na zakupy, planujesz 1 godzinę, zaplanuj 2. Chcesz napisać kolejny rozdział do pracy magisterskiej, planujesz na to 5 godzin, zaplanuj 10. Uwierz mi, bardzo szybko zobaczysz pewne efekty, a te efekty Cię zaskoczą. Przede wszystkim, że w wielu przypadkach, albo nawet częściej doprowadzisz tematy do końca i poza tym zrobisz to szybciej niż planujesz. Więc będziesz szczęśliwszy, szczęśliwsza. Podziękować możesz później. Patronite, kawa, coś tam. Komentarz pod tym filmem. Tak możesz podziękować. Dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku.